Każdy inwestor czasem traci, ale nie każdy inwestor wie, jak wykorzystać te straty, żeby zapłacić mniej podatku. Dlatego w tym odcinku poruszymy optymalizację podatkową ze strat. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiejszy kolejny odcinek z serii z księgowym. Poruszymy temat optymalizacji podatkowej. Jakbyś mógł się, Macieju, przedstawić dla osób, które nie widziały Cię w wcześniejszych odcinkach. Cześć, mam na imię Maciej Husakowski. Jestem właścicielem biura księgowego Optima Creative. No i dziękuję Ci, Michał, za zaproszenie. No i dzisiaj poruszymy temat bardzo ciekawy, myślę, dla wszystkich. Jak wykorzystywać stratę, żeby płacić niższe podatki? Okej, super. Także pierwsze pytanie od razu na początek dla Ciebie. Co to znaczy wykorzystać stratę podatkową? No to znaczy, że jeżeli mamy koszty, które przewyższają nasze zyski w danym roku prowadzonej działalności, no to spółka czy nasz biznes self-employed osiąga stratę, którą możesz sobie później przenieść na następne lata i ją później wykorzystać przy rozliczaniu zysków w następnych latach. Na przykład często jest tak, że przez pierwszy rok, 2 lata spółki mają duże straty, mają duże koszty, tak? I te straty później przenoszą na kolejne lata i wtedy dopiero rozliczają te straty, jak osiągają zyski. Wtedy te straty odliczają od tych zysków, żeby zapłacić niższe podatki. Albo na przykład te straty nie wszystkie straty musimy wykorzystywać. Że na przykład w następnym roku możemy wykorzystać część tylko straty, którą wygenerowaliśmy w poprzednich latach. I kolejną część tej straty przenieść dalej na następne lata. I tak z Twojego punktu widzenia, co sądzisz na ten temat? Czy to jest mądre optymalizacja, czy No nie? ogólnie my lubimy słowo optymalizacja podatkowa, więc to oczywiście jest bardzo zasadne i należy tak robić. Natomiast trzeba też zdać sobie sprawę, że na zgłoszenie takich strat przy corporation tax jest 2 lata. Na korektę wstecz, jeżeli na przykład chciałbyś zadeklarować jakąś stratę, której nie zrobiłeś w tym roku i za 2 lata zdałeś sobie sprawę, że mogłeś te koszty wrzucić, no to masz 2 lata tylko na taką korektę, żeby te straty zadeklarować. Zgłoszenie na bieżąco, żeby później móc te straty przenieść, nie ma jakby limitu przy przenoszeniu strat do przodu. Natomiast przy capital gain tax, przy zyskach kapitałowych, jak na przykład inwestujesz w akcje, w krypto lub sprzedajesz domy, to są 4 lata na zgłoszenie takiej straty. Przy sole trader też jest 4 lata na korektę wstecz i wtedy to deklarujesz w self-assessment. Dlatego warto jest skorzystać z pomocy osób doświadczonych, aby móc uzyskać informacje na temat tego, jak działają takie straty i jak je legalnie przenosić po prostu w biznesie, żeby legalnie nie płacić podatków za wysokich. To właśnie dobrze, że o tym wspomniałeś. Ja mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia, że w miarę często i zdarzyło mi się wielokrotnie, że dostałem opinię w internecie z kamera, dlatego od osób właśnie, które nie mają pojęcia o czym się wypowiadają, nie? Że najczęstszym takim opinią właśnie od hejtera anonimowego w internecie jest to, że zobaczcie spółkę Tejza Property na kompanii z House rozliczenia, tam nie ma żadnych profitów, to na pewno jest scam i na pewno zaraz się zawinie i ucieknie, więc to jest taka, która mnie bardzo bawi ogólnie opinia, bo to jest to, jak osoby nie mają pojęcia i wypowiadają się na tematy, które coś myślą, że wiedzą, ale nie wiedzą, bo dla osób, które są na etacie, to pewnie jest znaczące, że jak można prowadzić biznes i nie zarabiać, tylko że to akurat ta spółka nie ma żadnych nieruchomości, jest tylko firmą jakby tradingową, usługową, która wykonuje pracę dla innych spółek, a nie zostaje za to zapłacone, bo to jest właśnie później holding, że będę tam przenosił zyski w przyszłych latach, nie? Więc to mnie śmieszy, że
ludzie się wypowiadają na tematy, które nie mają pojęcia i to też pewnie będzie jakaś wartość dla Was, żebyście wiedzieli, jak wykorzystać te straty w przyszłości, bo ta optymalizacja uważam, że jest kluczowa. Ja na razie nie wykazuję tam żadnych zysków, bo nie muszę, a jak inne firmy, bo praktycznie wszystkie moje firmy, ta główna Tejza Property ma udziały w każdej firmie, więc później mogę przenieść sobie zyski między firmami i mnożyć ten majątek, nie? Więc to jestem pewny, że osoby po prostu nie mają bladego pojęcia na temat, się wypowiadają, a to już wielokrotnie słyszałem w internecie, gdzieś tam wiadomo w komentarzach, spójrzcie, tylko że tam nie ma pieniędzy, to na pewno jest jakiś scam, na pewno się zaraz zawinie z tą swoją firmą i właśnie to mnie śmieszy, ale też z drugiej strony, jak ktoś nie ma pojęcia, chce się wypowiedzieć, to wiadomo, że ta opinia będzie miała taką wartość, jak i jego doświadczenie, więc ja się osobiście tym nie przejmuję, ale też wartość dla Was, żebyście nie brali pod uwagę, co ktoś tam sobie pomyśli, tylko skupcie się na tym, co rzeczywiście realnie daje wartość i może pomóc Wam w zaoszczędzeniu kapitału na przyszłość, no bo akurat w tym wypadku nie płacę żadnych podatków i te właśnie przenoszę z roku na rok straty, które gdzieś tam w przyszłości sobie je wiadomo Tak, wtedy wykorzystasz, jak wykorzystam. będą zyski jakieś, a i wtedy znowu nie zapłacisz podatku. No i wtedy znowu nie zapłacę podatku, także to jest, ja sobie zaplanowałem... Ale to jest sztuka, Michał, to jest sztuka, trzeba powiedzieć sobie jasno. To jest wiadomo. sztuka, żeby nie płacić podatków legalnie, tak? Trzeba I żeby wiedzieć, tak, wiedzieć, jak zarządzać swoimi nieruchomościami w sposób prawidłowy. Ja wiesz, wychowałem się na filmach, na serialu Fertka Kiepskiego, jak zarobić, żeby się nie narobić, tak przysłowiowo, w cudzysłowie mówię, ale przemyślałem dobrze strukturę, zanim założyłem spółkę, wiedziałem czego chcę i jak sobie to rozłożyć, żeby właśnie nie płacić tych podatków latami, bo to nie o to chodzi, żeby zaoszczędzić rok czy dwa, tylko chodzi o to, jak ta struktura jest dobrze zrobiona i cały czas kupuję nieruchomości każdego roku i cały czas tych kosztów się zwiększa, więc jeśli zrobisz to dobrze, to nie będziesz płacił podatków, ale właśnie nie każdy na tym ma tą wiedzę i doświadczenie, bo ja też od wielu lat zrobiłem setki networkingów, setki eventów i ta wiedza też jest poparta przykładami, poparta latami doświadczenia. Nie każdy ma możliwości i chęci, więc w takich wypadkach wiadomo trzeba korzystać z konsultacji osób, które się na tym znają, ale to tylko taki, że tak powiem, dodatek do odcinka z mojego doświadczenia, który zauważyłem, że dość często jest mi wypominany, a ja to biorę naprawdę z uśmiechem na twarzy, bo wiem, że z mojego punktu widzenia wygląda to znacznie inaczej i ja jestem osobiście z tego dumny. No A tak, co no kto to- sobie ktoś tam pomyśli, to obchodzi mnie tyle, co Wiesz, nie 5 często, lat temu. często to są opinie ludzi, którzy nie prowadzą żadnych biznesów, którzy nie mają żadnych nieruchomości, którzy nigdy nie mieli żadnych kosztów, żadnych zysków, żadnych strat. Nie wiedzą, nie rozumieją tego. Zjadacze chleba. Nie który- mieli nigdy żadnej konsultacji z księgowym, tylko po prostu gdzieś tam jakieś zasłyszeli plotki i na tych plotkach bazują. Wiesz, może nie mają co Że robić Orlen w tyle życiu. milionów zarabia i to No. jest firma, a nie No, tam... no ja bym się tym za bardzo nie przejmował i robił swoje. I po prostu myślę, że ten kanał jest skierowany bardziej do doświadczonych inwestorów, którzy wiedzą, o czym mówimy i będą mieli z tego wartość taką, że potwierdzimy im to, co oni też na pewno przypuszczali, w jaki sposób tych podatków legalnie nie płacić, tak? No bo to o to chodzi w ogólnym rozrachunku, żeby oszczędzać, żeby jak najwięcej w Twojej kieszeni zostało. Oczywiście. No taki jest właśnie cel tego kanału, żeby dzielić się wiedzą, która daje wartość i pomaga się rozwijać, bo po to poświęcamy czas i nagrywamy, żeby to ludziom mogło pomóc. Czyli strata z jednej nieruchomości może obniżyć zysk z kolejnej, tak? Tak, zgadza się. No, to znaczy, jeżeli robimy to w granicach jednej spółki, tak? Czyli jeżeli mamy kilka tych nieruchomości w jednej spółce, no to nie ma z tym problemu żadnego.
I spółka może odliczyć te straty z jednej nieruchomości od zysków z innej w ramach corporation tax właśnie. Okej, super. Ale właśnie nie można też łączyć strat kapitałowych, to jest bardzo ważne, nie? Czyli jeżeli sprzedajemy nieruchomość, tak, i ze stratą, to nie możemy jej później wykorzystać przy corporation tax. Okej. Bo to jest jakby inny rodzaj opodatkowania, inny system podatkowy, więc tutaj przy sprzedaży nieruchomości nie ma, jeżeli to robimy tą sprzedaż nieruchomości na spółce limited, to nie ma czegoś takiego jak capital gain tax, tylko płacimy podatek w ramach corporation tax, natomiast jest to zupełnie inny rodzaj kosztu przy tej stracie ze sprzedaży nieruchomości. Więc nie możemy łączyć tych dwóch rzeczy. To też jest bardzo istotne, żeby to rozdzielić, te dwie sprawy. Okej, super. Także poruszyliśmy temat na temat spółki, jak to działa w spółce. A jakbyś mógł powiedzieć, jak to porównać do działalności indywidualnej, tak zwanej sole trader? Tak, to też może osoba samozatrudniona zgłosić taką stratę, zadeklarować ją i w rozliczeniu self-assessment, tak? I później użyć przeciwko swoim dochodom, nie? Ale nie dochodom z pracy na etat, tak? Bo też ludzie sobie to błędnie rozumieją, że jeżeli na self-employed będą mieli stratę lub na przykład sobie założyli, że będę od dzisiaj prowadzić biznes, będę sprzedawać na eBayu i kupili towaru za 20 000, no to jest koszt, nie? I to będzie traktowane w rozliczeniu self-employed jako strata, którą będzie można, o ile nie zrobili żadnego obrotu, tak? Żadnego zysku, więc zostali z tym towarem, nie chciało im się w ogóle żadnego ruchu wykonywać na tym eBayu i ten pomysł jakby gdzieś tam umarł. Więc to mogą rozliczyć jako stratę w rozliczeniu self-employed, ale nie mogą tego rozliczyć jako stratę do obniżenia podatku w income tax, czyli w tej pracy na etat. Też parę osób pytało się mnie na konsultacjach, czy można właśnie wykorzystać to, ale Że w jednym roku kupić więcej materiału, tak. więcej rzeczy, ale na przykład i pracujesz na etacie, i na etacie płacisz podatek i wiesz, i tą stratę chcesz wykorzystać, żeby zwrot podatku dostać. To tak nie działa, nie? Pozwólcie, że na moment przerwę główny temat, ale mam dla Was kilka informacji o tym, jak możemy razem działać i rozwijać się na brytyjskim rynku nieruchomości. Po pierwsze, jeśli dysponujesz większym kapitałem i szukasz partnera do inwestycji, mamy dla Ciebie opcję joint venture, gdzie zakładamy razem spółkę. Ty robisz pożyczkę do spółki, minimum $500 000 funtów. My jako Tejza Property zajmujemy się całym procesem, od wyszukania okazji inwestycyjnej, przez cały development, aż po zarządzanie najmem. Po zakończeniu projektu refinansujemy inwestycje, w pierwszej kolejności otrzymuje z powrotem swoją pożyczkę, a następnie dzielimy się zyskami. Po drugie, oferujemy możliwości pożyczki na procent. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki w bezpieczny sposób, możesz udzielić nam pożyczki. Kwoty od 50 000 funtów zabezpieczamy na nieruchomości, a przy mniejszych kwotach oferuję gwarancję personalną. Po trzecie, zapraszam Was do Tejza Property Network. Tworzymy społeczność dla przedsiębiorczych Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, jak trudno znaleźć ludzi sukcesu, którzy chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe. Będziemy organizować kameralne spotkania skupione na budowaniu realnych relacji i networkingu. I po czwarte, konsultacje 1 na 1. Jeśli myślisz o inwestycjach w UK, masz projekt do analizy albo potrzebujesz ułożyć strategię i plan działania. Podczas konsultacji pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązania do Twojego celu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za uwagę, a teraz wracamy do naszego głównego tematu. No to tak nie działa i też tak samo jeżeli inwestujesz na przykład w krypto, czy sprzedajesz domy, robisz flipy i płacisz capital gain tax na osobę prywatną, no to wtedy tych strat też z capital gain tax nie możesz rozliczać pod income tax, więc nie można łączyć tych dwóch rzeczy.
No i można ją przenieść na następne lata. Także to tak samo podobnie działa jak w przypadku spółek. Nie ma z tym nie ma tutaj żadnej różnicy. Tylko na spółkę można wrzucić więcej kosztów, nie? No bo wiadomo, No, tak. więcej kosztów jest związane z biznesem No niż tak. z osobą prywatną. Przede wszystkim ten koszt interest, tak? No interest, ale interest rate. chodzi też, wiadomo, całe remonty, wszystkie stamp duty, nie możesz na personalną osobę wrzucić w koszta stamp duty, nie? No nie, ale na spółce też dopiero możesz stamp duty rozliczyć przy sprzedaży No nieruchomości. chodzi o to, że możesz wrzucić w ogóle, nie? Bo jest różnica między móc wrzucić i rozliczyć to później, a nie móc w ogóle wrzucić, więc to jest ta różnica, tak, nie? tak, zgadza się. Okej, jakie trzeba dokumenty, jak trzeba udokumentować te straty, żeby HMRC to uznało? No, jeżeli ktoś rozlicza się jako self-employed, sole trader, prowadzi jednoosobową działalność. Wróćmy do spółki. Do Wiesz, bo spółki. tutaj akurat taki przykład było jedno pytanie. No to w CT600, tak? Przy rozliczeniu spółki trzeba te straty zadeklarować. Tak? Czyli trzeba zadeklarować koszty, z tych kosztów przy rozliczeniu zrobi się po prostu strata. I trading losses to się nazywa po angielsku i wtedy te trading losses się przenosi na następne lata. Okej. No, przy rozliczeniu osoby jednoosobowej, no to tak przy self-assessment to się robi. Przy rozliczeniu, przy deklaracji podatkowej. No trzeba doprowadzić dokumentację księgową, oczywiście, Regularnie. tak, przychody, koszty, wydatki, zapisy takich transakcji kapitałowych. W przypadku strat kapitałowych ważne jest powiadomienie HMRC o wysokości istnienia takiej straty, żeby można ją przenieść dalej. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, są te ograniczone okresy, tak, że jeżeli inwestujemy na przykład w krypto, to te straty sprzed 5-6 lat, na przykład, które zrobiliśmy kilka lat temu przed upływem tego okresu 4-letniego, nie można już wliczyć, nie? Czyli trzeba się spieszyć z tym, żeby te straty na bieżąco rozliczać. Przy nieruchomościach jest to 2 lata, że jeżeli chcielibyśmy takie straty wliczyć i zrobić korektę do corporation tax. A właśnie jak długo można trzymać taką stratę do wykorzystania? No, Jest jakiś nie termin? ma limitu. Jeżeli my cały czas prowadzimy działalność, to możemy te straty po prostu przenosić z roku na rok, aż w końcu osiągniemy zysk. Także możemy sobie zaplanować, że na przykład, no i większość osób tak robi, nie? Remonty robi na samym początku, więc kosztów jest dużo, Nazbiera się a tego. zbiera się i przenoszą je na następne lata, więc w ten sposób w ten sposób nie ma zysków żadnego w spółce, nie? I tak właśnie to u mnie działa, że ja cały czas coś kupuję i jak kupuję, to albo jest nowe budownictwo, gdzie tych kosztów jest, mówimy o setkach tysięcy, albo zbijam do cegły i robię praktycznie wszystko od nowa w środku, więc to też mówimy o dużych kosztach. Tak. Więc zanim to się zwróci z tego najmu, no to cały czas te koszta są, że tak powiem, przenoszone z roku na rok i dlatego na kompanię z House nie pokazuje profitów. To nie znaczy, że zysków nie ma, no bo kapitał firmy rośnie, majątek rośnie. Rośnie, tak. Asset rośnie. Asset rośnie, a po prostu nie ma podatków do płacenia. Tak, tak. Jakie błędy ludzie najczęściej robią przy rozliczeniu strat z twojego doświadczenia? No to nie zgłaszają tej straty kapitałowej, nie zgłaszają straty w wymaganym czasie. I po prostu mija im ten termin i przepada i wtedy tych strat nie mogą przenieść dalej, bo ich nie zadeklarowali. Więc warto jest po prostu, nawet jeżeli nie osiągamy żadnych zysków, to te straty deklarować. Czyli jeszcze podsumowując, jak z krypto można do 4 lata do tyłu cofnąć się i powiedzieć Ale jak dzisiaj rozliczasz krypto na przykład, nie? Okej. Bo dużo ludzi nie wie o rozliczeniu krypto i dzwonią do mnie i mówią, że 6 lat inwestują w krypto. I teraz wtedy tam 6 lat, 5 lat temu robili jakieś błędy, straty i już nie mogą tego, ja rozliczę to, ale tych strat już nie mogę wykorzystać do następnych lat, do następnych zysków. Ale jak w nieruchomościach siedzisz, to wiesz, że nigdy tak nie ma, że kupiłem dom,
5-6 lat temu i teraz spółkę zakładam i chcę rozliczyć ten dom, który kupiłem 6 lat temu. To tak nie działa. No tak. Kupujesz od razu dom na nieruchomość, jakby na bieżąco to robisz. Natomiast jeżeli znalazłeś jakieś rachunki, nie, sprzed 2 lat, 3 lat, no to masz na korektę 2 lata czasu. Okej. Na korektę, że możesz wprowadzić te rachunki do spółki do rozliczenia i zrobić korektę 2 lata wstecz i wtedy te straty zadeklarować, koszty i zadeklarować później te straty i przenieść te straty na następne lata. No to masz 2 lata na to Okej. w corporation tax, nie? Natomiast jak robisz na bieżąco księgowość, tak, no to nie ma z tym problemu, tak? To wtedy wszystko jest na bieżąco liczone i nie ma, i robisz na bieżąco, więc te straty cały czas przenosisz sobie, generujesz koszty. Jest czarno na białym, nie powinno to być Tak, jakichś to nie ma, skomplikowanych rzeczy. tak. Najczęstszym błędem jest też to, że po prostu nie trzymają tych dokumentów, tak, nie mają dokumentacji kosztów, co utrudnia uzasadnienie takiej straty. Czyli polecamy tutaj właśnie otworzyć sobie dysk na Google, który jest darmowy. Tak, I- do 15 giga jest Tam miejsce. możecie masę rzeczy sobie trzymać i regularne wszystkie paragony, zdjęcia, faktury. Jest Wrzucać aplikacja sobie na dysk. telefon. Nie ma tu jakiegoś problemu, żeby to trzymać porządek Tak. i później zaoszczędzić kupę kasy na przyszłość. Tak, udostępniasz taki folder dla księgowego, księgowy ma do tego dostęp. Ja 80% klientów, które ja obsługuję, to nie widzę ich na oczy. Nigdy ich nie widzę, chyba że na networkingach, na jakichś konferencjach, na których się wspólnie spotykamy, Tak. no to wtedy się spotykamy z takimi ludźmi. Często jest tak, że obsługuję kogoś 5-6 lat i na takim networkingu się spotykam i w końcu się dobrze zobaczyć na żywo. Ludzie nie przyjeżdżają do mnie do biura, nie przywożą mi dokumentów, tylko w ten sposób tą dokumentację mi udostępniają online na dyskach Google albo przez programy typu QuickBooks czy Xero. No zaoszczędzenie czasu Tak, na obu oczywiście. stron. Bo Jasne. później jakbyś miał to wszystko skanować, czy ktoś z pracowników, wiadomo, to jest dodatkowy czas. Tak. I lepiej to, jak jest wszystko zdalnie zrobione dla Oczywiście, dwóch że tak. stron. No jak najbardziej. Jeszcze ostatnie pytanie do tego tematu. Jak można wykorzystać stratę strategicznie przy planowaniu inwestycji? No przede wszystkim przy planowaniu inwestycji robić tak, żeby w następnych latach tą stratę móc wykorzystać, realizować koszty, które generują stratę, przede wszystkim na samym początku, co obniży ten podatek od dochodu, od zysków i wykorzystać na przykład to, że na samym początku są te inwestycje w remonty i sobie zaplanować to w ten sposób, że w przyszłych latach tą stratę sobie wykorzystać, gdy te zyski będą większe, gdy tych remontów już nie będzie, tak? Gdy będą tylko koszty bieżące, więc te koszty już zostaną obniżone radykalnie, tak? Bo w pierwszym roku czy w pierwszych 2 latach te koszty są bardzo wysokie zazwyczaj. W następnych latach te koszty już bieżące już się po prostu zmniejszają i co może powodować to, że gdyby nie było tych strat przenoszonych, to wtedy musiałbyś zapłacić podatek od tych zysków przy następnych latach. A jeżeli masz te straty przenoszone, no to wtedy te podatki zapłacisz mniejsze albo w ogóle nie zapłacisz. No, jeżeli masz stratę kapitałową, to możesz ją zrealizować i użyć w przyszłości, nie? Co zmniejszy Twój podatek. Tak samo właśnie podatek od capital gain tax, czy podatek od corporation tax przy sprzedaży nieruchomości. No i w spółce można strategicznie przenosić te zyski i straty między latami rozliczeniowymi, żeby optymalizować obciążenia podatkowe i utrzymać przede wszystkim płynność finansową. No i także to tak można po prostu sobie zaplanować, nie? I przy okazji, gdy prowadzimy działalność, gdy pierwszy raz kupujemy nieruchomość, to jest to bardzo ważne, żeby dobrze to zaplanować, nie? Żeby to po prostu miało ręce i nogi, żeby też mieć świadomość tego, że te straty nie są niczym złym, te koszty nie są niczym złym, tak? Że to nie jest jakieś ujmujące na honorze, że się nic nie zarabia. Nie brzmi, że jesteś skamem. No, albo że jesteś zaraz się oszust, czy się nie zawiniemy. znasz na biznesie, tym nie przejmuj, tylko po prostu
zaplanować to trzeba tak w ten sposób sobie ułożyć w głowie, że w końcu jak będą zyski, no to w końcu zacznę płacić te podatki, jak wykorzystam wszystkie te straty. I to jest takie no, w miarę proste i logiczne do zrozumienia, tylko trzeba mieć mindset taki. Dla nas jest proste i logiczne, ale nie dla wszystkich, dlatego też chciałem nagrać ten odcinek, żeby wytłumaczyć prostym językiem właśnie, że to nie jest nic złego, to jest, że tak powiem, układanka, nierozłączny element tej gry. No, oczywiście, Jeśli że tak. chcesz to robić dobrze, bo ja właśnie, wiesz, dużo tych networkingów zrobiłem networków z ludźmi, którzy są dużo wyżej, dużo bardziej doświadczeni, z doradcami, którzy są po 25-30 lat w branży, więc jeśli wiesz od takich osób, jak to robić dobrze, Tak. no to wykorzystujesz to najbardziej jak to możliwe. No nie? właśnie, ty jeździsz na networkingi, na angielskie też spotkania. Tak, dużo. No i dużo powiedz właśnie. mi, czy jak tam wygląda sytuacja? Czy oni też tam straty przenoszą, podatków mało płacą, czy dużo płacą podatków? Więc powiem Ci tak, to zawsze to zależy. Zależy jakie networkingi, bo ja na początku jeździłem na różne tam progressive property, gdzie jest dużo sprzedaży kursów dla początkowych inwestorów i tam jest bardzo dużo błędów i stwierdziłem po jakimś czasie, że to nie jest towarzystwo, w którym chcę się otaczać, bo tam właśnie dużo jest takich bezmyślnych decyzji i zacząłem jeździć już kilka lat temu na event, który się nazywa White Box. To jest dla deweloperów nieruchomościowych. Już teraz jest mniej tych eventów. Ja miałem tam taki membership na całą Anglię. Głównie jeździłem Londyn, Birmingham, bo akurat mieszkam pomiędzy tymi lokalizacjami, więc na comiesięczne spotkanie jeździłem, gdzie tam są osoby, które mają kilkaset nieruchomości. Więc jeśli otaczasz się takimi ludźmi, to tam jest wszystko zaplanowane dobrze. Cały czas jest to przenoszone i wszyscy się śmieją z tego, że to jest taki lifestyle już, nie? Życie na kredycie i na długach. Teoretycznie, prawdę mówiąc, wiesz, buduje się ten majątek i mówimy o projektach, gdzie ktoś tam buduje, nie wiem, 100-200 mieszkań, czy kilkadziesiąt domów, gdzie to są milionowe zyski, ale i tak się śmieją z tego, że można właśnie sobie tak poukładać i rozwiązać to dużo lepiej, co początkowi inwestorzy, czy osoby, które pracują na etacie, czy pracowały większość swojego życia, to w ogóle tego nie rozumieją, bo to jest zupełnie inny świat księgowości, zupełnie inny świat inwestowania. Także zapraszamy na konsultacje podatkowe na pewno, żeby się dowiedzieć więcej i na networkingi, które też Michał organizuje. Zapraszamy, do zobaczenia już niebawem. Dzięki za poświęcony czas. Jeśli widzisz w tym wartość, daj łapę w górę i komentarz dla zasięgów i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.